No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku podam 5 powodów, dla których samochód elektryczny jest lepszy od hybrydy, nawet od hybrydy plug-in, także oglądajcie. Dzień dobry Wam wszystkim. Z tego powodu, że właśnie nam się wyczerpały tematy, wracamy do naszej ulubionej serii 5 rzeczy i taki temat mi się właśnie podpowiedział, czyli hybrydy versus samochody elektryczne. Chcę też przypomnieć, że nasze materiały są bardzo mocno improwizowane i dlatego zależy mi, żeby pod tymi naszymi materiałami dopiero rozgorzała dyskusja, a nie żeby mój materiał był jednocześnie receptą i odpowiedzią na wszelkiego rodzaju pytania, bo tak się nie da. Ja nie mam takiej wiedzy, nie mam tych wszystkich tematów, jakby to powiedzieć, zbadanych głęboko, żeby móc w sposób autorytarny, czy autorytatywny, przepraszam bardzo, wypowiadać się na te tematy. Ja po prostu sugeruję, pokazuję mniej więcej moje stanowisko, natomiast na co liczę najbardziej? Najbardziej liczę na dyskusję. Oczywiście fajnie, gdyby ta dyskusja była kulturalna, żeby obywało się bez epitetów i jakichś takich też sposobów na pokazanie swojej własnej wartości moim kosztem. To też nie jest fajne, nie jest wcale miłe, więc raczej unikajmy tego typu sposobu rozmawiania. Starajmy się rozmawiać po prostu w naturalny sposób, tak żeby coś z tego wychodziło dla wszystkich, a nie tylko żeby coś komuś pokazywać, bo to tak naprawdę nikomu nic nie pokazujemy. Wracając do tematu najważniejszego, czyli dlaczego ja uważam, że samochód elektryczny jest lepszy nawet od hybrydy i to dużo lepszy od hybrydy. I takich 5 podstawowych powodów. Co jest pierwsze? Pierwsza rzecz oczywiście jako sieć serwisowa, podwójna awaryjność. Mamy samochód, który jeździ w oparciu o obydwie platformy. Mamy i silnik elektryczny, i silnik spalinowy. Dodatkowo musimy te dwa napędy ze sobą łączyć i synchronizować w działaniu. Co powoduje, że tak naprawdę mamy wielokrotnie więcej tematów, które mogą się zepsuć. Zanim przejdę do kontekstu awaryjności, jeszcze tylko nadmienię, że w samochodzie hybrydowym mamy też wszystkie serwisy, które są związane z samochodem spalinowym, ale do tego wrócimy później. Teraz już wracając do awaryjności. Więc pamiętajcie, że mamy tam silnik spalinowy. Z reguły są to silniki spalinowe o nieco mniejszej pojemności, a jednak mimo wszystko dosyć mocno wysilone i one mają wszystkie te problemy związane ze współczesnymi silnikami spalinowymi, czyli jest to silnik, który ma małą pojemność, duży wysiłek i duże ograniczenia związane z emisją. Na szczęście w silnikach benzynowych te ograniczenia emisyjności nie są takie duże, jak w silnikach zasilanych olejem napędowym, ale wciąż są jakieś tam systemy, które odpowiadają za ograniczenie emisji spalin i to powoduje, że te silniki po prostu są narażone na dużo większą awaryjność, więc wciąż mamy napęd elektryczny, który wciąż nie jest doskonały i mamy napęd elektryczny, wciąż mamy napęd spalinowy, który jest z zasady niedoskonały. Tak, ma bardzo dużo elementów ruchomych, nie wiem, tłoki, korbowody, korby, panewki, mnóstwo rzeczy, które mogą ulec awarii i ulegają awarii w tych silnikach. I tak jak zresztą wiele naszych serwisów, które zajmuje się samochodami spalinowymi, potwierdza tą informację, że obecne silniki spalinowe, ze względu właśnie między innymi na to, że z niedużych pojemności wyciska się maksymalną moc, a z drugiej strony zadusza się te silniki właśnie systemami ograniczania emisji spalin, to te silniki nie wytrzymują wcale tak dużo i zdarzają się naprawy silników, i tutaj nie żartuję, naprawy główne silników po nawet 50-60 tysiącach kilometrów. A dodatkowo sam silnik spalinowy tak czy siak zawsze będzie potrzebował jakiegoś przełożenia, czyli on nie działa bezstopniowo. Większa ilość przełożeń to też większy ciężar, większa ilość przełożeń to też większa ilość elementów, które się poruszają, większa ilość przełożeń to większa ilość zębatek, łożysk i wszystkiego innego, co musi być zaangażowane w przełożenie mocy silnika na napęd, czyli mamy te wszystkie elementy po drodze. Więc powoduje to, że ten samochód jest po prostu wielokrotnie bardziej skomplikowany niż samochód spalinowy i niż samochód elektryczny, bo mamy wszystko, co mamy w samochodzie elektrycznym i wszystko, co mamy w samochodzie spalinowym, co powoduje gigantyczny poziom komplikacji. Także mamy potencjalnie większą awaryjność. Oczywiście nie mamy jeszcze takich jasnych statystyk, żeby się wypowiadać, natomiast podejrzenie by szło w tą stronę, patrząc na to, jak te samochody są skonstruowane, że ta awaryjność będzie większa i pewnie jest większa. No i tak naprawdę możemy od razu przejść do punktu drugiego, który wiąże się w pewnym sensie z tym, o czym mówiłem, czyli z tym, że ten samochód siedzi jakby na dwóch platformach, no bo mamy wyższe koszty utrzymania. Wyższe koszty utrzymania przede wszystkim wynikają z tego, że ten samochód musi przechodzić te same serwisy, które przechodzą samochody spalinowe. Jak wiecie, samochody spalinowe potrzebują regularnych serwisów olejowych, regularnych wymian różnego rodzaju pasków czy łańcuchów, czy jakichś innych rzeczy związanych z pracą silnika, filtrów olejowych, etc. I to wszystko musimy robić, a oprócz tego oczywiście standardowo też mamy te wszystkie rzeczy, które dzieją się w samochodach elektrycznych.
Więc już z samego serwisu będą wynikały wyższe koszty utrzymania. Dodatkowo oprócz energii elektrycznej, której musimy przekazywać do tego pojazdu, gdyby to była hybryda plug-in, no to musimy jeszcze oczywiście tankować paliwo, które też nas kosztuje w tej chwili wydatnie więcej niż kosztuje nas energia elektryczna przekazywana do takiego stricte samochodu elektrycznego. A ponadto, cały czas wracam do tego, co powiedziałem na samym początku, że będziemy mieli potencjalnie większą awaryjność ze względu na to, że mamy po prostu dużo więcej elementów. Tak? Czyli mamy dwa systemy zespolone w jednym, mamy ponadnormatywną awaryjność samochodu spalinowego i standardowe awarie samochodu elektrycznego, a dodatkowo te systemy ze sobą muszą współpracować, więc mamy też rzeczy, które w sposób elektroniczny czy mechaniczny łączą ze sobą pracę systemów elektrycznych, tak, samochodu elektrycznego z systemami samochodu spalinowego, więc mamy tego wszystkiego tam po prostu więcej, poziom komplikacji jest większy, więc ewentualna awaria też jest częstsza. Wszystkich naszych klientów związanych z samochodami hybrydowymi wysyłamy na przykład m.in. do firmy Zdrowa Hybryda, która znajduje się pod Warszawą i tam od chłopaków wiemy, że na przykład samochody hybrydowe psują się bardzo często i są trudne bardzo w naprawie i mało opłacalne w naprawie, bo w momencie, kiedy trzeba na przykład naprawić silnik elektryczny w samochodzie hybrydowym, to koszt tej naprawy bardzo często przewyższa wartość samochodu, więc robią się spore problemy. Poza takimi przypadkami jak Toyota Prius w gazie, czyli Toyota, która ogólnie dla zasady, jeżeli chodzi o samochody platformy spalinowej, jest mało awaryjna, dodatkowo w gazie, jeszcze z hybrydą, gdzie de facto bateria ze względu na słabe chłodzenie psuje się chyba częściej niż ogólnie silnik spalinowy, który tam jest zastosowany, no to w większości wypadków niestety, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, musimy się jednak pogodzić z tym, że samochód taki hybrydowy będzie droższy w utrzymaniu jak samochód elektryczny stricte, taki po prostu elektryczny, jak chociażby ta Tesla, którą teraz jedziemy. Słuchajcie, punkt trzeci, rzecz, która mnie naprawdę mocno zaskoczyła, mianowicie to, że okazuje się, iż hybrydy, a w szczególności hybrydy plug-in, są naprawdę bardzo ciężkie i często zdarza się, że sumaryczna ich waga jest większa niż samochodu elektrycznego. Szczególnie dotyczy to tych samochodów właśnie z większymi bateriami, tych, które mają sporą autonomię, rzędu nawet do 100 km przejazdu na baterii. Mówię to o takich hybrydach, hybrydach plug-in, które mają już 20-30 kWh w baterii, a są i większe, to mówię tu szczególnie o samochodach z chińskim rodowodem. No i tutaj widać ewidentnie, że producenci się nie liczą z pewnym istotnym elementem, czyli z ciężarem samochodu. A ciężar samochodu to jest kolejny aspekt związany ze zużyciem energii czy paliwa. W zasadzie zawsze jest to zużycie energii w pewnym sensie. I drogą hamowania. W momencie, kiedy wpadamy w poślizg, to jest to, o czym mówiłem też w wielu innych aspektach. Kupując hybrydę, w szczególności hybrydę plug-in, musicie pamiętać o tym, że kupujecie samochód, który może być cięższy od samochodu elektrycznego w tym samym segmencie i będzie tak samo szybko zużywał opony. I tutaj też obalamy kolejny mit, znaczy może nie obalamy kolejny mit, ale stawiamy znak równości pomiędzy hybrydą plug-in a samochodem elektrycznym w kontekście zużycia opon, a dodatkowo jeżeli mamy silniki rozmieszczone na osiach, czyli mamy na jednej osi silnik elektryczny, na drugiej osi silnik spalinowy, tak samo będziemy mieli nierównomierne zużycie opon, bo te silniki nawet zsynchronizowane będą inaczej oddziaływały na opony i to już ci, którzy wymieniają opony, potwierdzają częściowo, że te opony się po prostu zużywają w tych samochodach nierównomiernie. Kolejny aspekt to właśnie zużycie energii, czyli aspekt czwarty, zużycie energii, zużycie paliwa. Samochód hybrydowy, ze względu m.in. na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli chociażby ciężar, będzie zużywał większej ilości paliwa. Tak? Czyli ten silnik spalinowy, który będzie ciągnął za sobą silnik elektryczny razem z baterią w momencie, kiedy będziemy robili przeloty na trasie, on będzie zużywał po prostu nieco więcej energii ze względu na to, że będzie musiał po prostu ciągnąć lub pchać większą ilość żelastwa za sobą lub przed sobą. Tak samo ten napęd elektryczny, który jest zastosowany w hybrydzie, będzie musiał właśnie ciągnąć lub pchać przed sobą lub za sobą gigantyczną ilość niepotrzebnych mechanizmów, które być może nawet będą odłączone w danym momencie poprzez różnego rodzaju sprzęgła, ale wciąż będą stanowiły dodatkowe obciążenie. Więc tak naprawdę okazuje się, że sumaryczny zasięg hybryd wcale nie jest taki duży. On oczywiście jest większy niż w samochodach elektrycznych, ale nie jest wydatnie większy od samochodu spalinowego. Więc ja tutaj mam pewną konkluzję na koniec, ale przejdźmy jeszcze do punktu 5. A punkt 5 to z kolei zagrożenie pożarowe. Ogólnie najważniejsza rzecz, którą chciałem powiedzieć na samym początku, samo zapłon samochodu, czy spalinowego, czy hybrydowego, czy elektrycznego, to jest bardzo rzadkie zjawisko. Natomiast patrząc na statystyki zachodnioeuropejskie, bo niestety Polska jak zwykle oczywiście wymyka się wszelkiego rodzaju statystyką, ale wynika to też z tego, że nasz rynek jest oparty głównie na samochodach używanych, sprowadzanych z zagranicy, dodatkowo niestety w sposób totalnie nieuzasadniony grzebanych. I tutaj absolutnie sprzeciwiam się
temu, żeby firmy w jakikolwiek sposób ingerowały w ogniwa w bateriach. Bo często dochodzi do tego, że firmy rzemieślnicze, które dokonują to w taki, powiedzmy, sposób domowy, próbują naprawiać baterie poprzez wymianę ogniw. Bardzo często do tego typu modyfikacji właśnie dochodzi w hybrydach, bo baterie w hybrydach, w szczególności, że mamy hybrydy bardzo często w takich samochodach, powiedzmy, z wyższej półki, czy jakieś Range Rovery, Land Rovery, Porsche, i ludzie za wszelką cenę próbują te baterie regenerować, żeby zaoszczędzić na koszcie, no bo baterie same w sobie są po prostu bardzo drogie. Natomiast tak regenerowane baterie stwarzają dużo większe ryzyko zapłonu. I ogólnie, wracając do statystyk, w statystykach samochody hybrydowe mają największą samozapalność, czy jakby to określić, czy dokonuje się najczęściej samozapłon właśnie samochodów hybrydowych. Mamy po prostu statystycznie większą szansę na to, żeby doszło do samozapłonu. Mamy tam zgromadzone paliwo. W większości hybrydy to są też samochody benzynowe, gdzie to paliwo jest dużo bardziej palne. I mamy oczywiście dużo więcej systemów związanych z wysokim napięciem, czyli ewentualnego wyzwolenia energii. Co doprowadza do tego, że te samochody po prostu palą się częściej. Upraszczając, tak naprawdę poruszacie się cały czas na czymś, co można byłoby nazwać jako bomba z zapalnikiem. Bomba jako zgromadzona ilość paliwa, czy to będzie LPG, czy to będzie benzyna. No oczywiście w przypadku diesla tutaj jest potrzebny dużo większy wydatek, żeby zapalić takie paliwo, ale załóżmy, że jest to benzyna plus gigantyczna ilość energii elektrycznej, czyli coś, co mogłoby wywołać na przykład właśnie łuk, czy innego typu wyładowanie. Połączenie tych dwóch rzeczy to jest niemalże pewny pożar. Tak więc hybryda jest na pewno dobrego typu rozwiązaniem dla producentów samochodów, żeby oszczędzać w sytuacji opłat związanych z emisją gazów cieplarnianych, czy w tym wypadku dwutlenku węgla. Natomiast w rzeczywistości hybryda nie jest takim idealnym rozwiązaniem. Łączy w sobie negatywne cechy obydwu systemów i moim zdaniem wydaje się pewnego rodzaju ślepym zaułkiem ewolucji motoryzacji. I ja osobiście, gdybym miał jeździć tylko i wyłącznie długie trasy, albo w większości długie trasy, to na dzisiejszy dzień wybrałbym bardzo dobrego elektryka albo samochód spalinowy, a gdybym miał poruszać się po mieście i jeździć w trasę, to tylko i wyłącznie elektryka. I w ten oto sposób tak naprawdę rozwiązałbym ten dylemat bez potrzeby posługiwania się właśnie takim systemem przejściowym, hybrydowym. Tutaj w tym filmie bardzo liczę na Wasze zdanie, liczę na bardzo zagorzałą dyskusję, także zapraszam na dole. Pamiętajmy tylko o tym, żeby wypowiadać się do siebie z szacunkiem, żeby tak naprawdę wynikiem tej naszej rozmowy było coś, jakiś wniosek dla tych, którzy będą to później czytać, a nie tylko jakaś chęć wprowadzenia zamieszania. Jednocześnie chciałem Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co pozwala mi się jeszcze bardziej rozwijać i jeszcze ciężej dla Was pracować. Trzymajcie się, cześć!